So the plan for today is to do some meditation first of all. Plan na dziś to zacznijmy od medytacji. Yes? Okay, yeah, okay, good. Oh, okay, I got it right. And that's what yes is tak, 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 tak. Okay, tak. And then after the meditation we will have a talk, yeah? And then we have some Q&A after that. That's the plan. Does everyone agree with that plan? Po medytacji będzie Okay. mowa, a następnie jeszcze pytanie i odpowiedzi. Czy wszystkim to pasuje? Yeah, and if you don't agree, we're going to do it anyway, so just... Nawet jeżeli nie, i tak to zrobimy. Okay, so let's get together and do some meditation. So let's get started. So I'll just get my timer out. Oh. Zaczynamy medytację. So to start off by sitting down comfortably, closing your eyes. And when you close your eyes, you can feel your body very nicely to make sure that you are relaxed and at ease. Czyli zaczynamy siadając, zamykając oczy i próbujemy poczuć swoje ciało, żeby być zrelaksowanym i spokojnym. And as often you can feel any tension in the mind, you can often feel it in the body. So by relaxing the body, making sure the body is at ease, the mind also usually comes to a sense of peace and ease as well. Okay, czyli czując napięcie w ciele czy umyśle, relaksując umysł, jednocześnie będziemy przy tym relaksować nasze ciało. So feel the body with a sense of compassion and kindness for yourself, and just allow yourself to settle down nicely. Yeah. Spróbujcie poczuć swoje ciało z współczuciem i dobrocią. And when you start out the meditation, don't start out by watching the breath or anything like that. Start out by finding ease, finding a sense of tranquility, and allowing mindfulness to become strong. Czyli zaczynając medytację, nie próbujcie zaczynać od obserwacji oddechu, tylko ze spokojem pozwólcie spokojowi nadejść i spokojnie.
And apart from calming down and settling down, it is important to enjoy the process of meditation. So from the very beginning, look for the delightful aspect of the meditation. I poza ugruntowaniem i uspokojeniem ważne jest również, żeby doświadczać pozytywnych emocji związanych, pozytywnych odczuć, także próbujcie się również na tym skupić. Enjoy the sense of just having no burdens, the freedom from the past and the future, the freedom from all the things you normally have to do. Spróbujcie zauważyć wolność od tych wszystkich przeszkód i tego wszystkiego, co zawsze musimy zrobić. The unburdened mind is the mind that can meditate. Czyli taki zniewolony umysł nie może medytować. And as you calm down in this way, as you allow the world to fade into the background, it's as if the breath becomes more clear. Teraz, jak już udało wam się trochę uspokoić i świat zewnętrzny powoli zaczyna odpływać, a nagle nadchodzi oddech. And when the breath becomes clear, it's important to just notice the delightful part of the breath. I ten oddech staje się coraz jaśniejszy, coraz bardziej zauważalny. Wtedy można dostrzec, jak jest cudowny. Notice the cool, soft, regular rhythm of the breath. Spróbujcie dostrzec ten spokojny, regularny i delikatny rytm oddechu. And enjoy that. Spróbujcie się tym cieszyć. Without grasping. Bez chwytania. It's as if you are watching the wind in the trees, something you can't control, and you watch the breath in the same way. Tak jak obserwacja wiatru, który można dostrzec wśród drzew, bez chwytania, bez próbowania kontrolowania. You are like a passenger on the train, just allowing whatever happens to occur without controlling anything. Tak jak pasażer w pociągu, bez próby kontroli tego, co się dzieje, po prostu odpuszczając i podróżując.
It's so nice just to take a break from all the things in life and just allowing the world to fade away. Cudownie jest zrobić sobie przerwę na chwilę od życia i zobaczyć, jak hobby odpływa w dal. Try, if you can, to learn to see the nice aspect of meditation. Na ile jest to możliwe, próbujcie skupić się na przyjemnych aspektach medytacji. And at the end of the meditation, always ask yourself, how do I feel now? I pod koniec każdej medytacji zadajcie sobie pytanie, jak teraz się czuję. And if you do feel better, more relaxed, more at ease, more peaceful, more kind, whatever it might be, just notice that. I jakiekolwiek dobre wartości w Was wzrosły, spróbujcie to docenić i dostrzec. And then ask yourself, why is this the case? I też zadajcie sobie pytanie, dlaczego się tak stało. And in this way, learn how the meditation works. I w ten sposób nauczycie się, jak działa medytacja. Okay, that is the end of the meditation, so please come out. Dziękuję, to jest koniec medytacji. Okay. So nice to be in Kraków again, and nice to be able to meet you all. Dobrze jest znowu Was widzieć i spotkać. I can't remember when I was last in Kraków a couple of years ago. I was here. I parę lat temu też byłem tutaj w Krakowie. And so it's good to be here again. Więc dobrze Was widzieć z powrotem. So one of the things that we are doing this time, we are in Poland, we've been here already for just over a week, and one of the things we are doing this time is having a look at maybe a possible site for a Buddhist monastery here. Okej, to jeden z powodów, dla którego tym razem jesteśmy w Polsce, jest, żeby spróbować znaleźć miejsce na przyszły zakon. So if it is possible, then maybe we will establish a Buddhist monastery in Poland. Więc jeżeli wszystko pójdzie dobrze, uda nam się założyć zakon w Polsce. Is that a good idea? Czy to dobry pomysł? Yeah? Okay, some of you think it's a good idea. Anyone think it's a bad idea? Czy ktoś uważa inaczej? Raise your hand if you think it's a bad idea. Możecie teraz podnieść rękę. No one? Wow, okay, everyone thinks it's a good idea. Everyone is neutral or think it's a good idea. That's amazing. Okay, that's wonderful. Pewnie, że wszyscy szalenie neutralni w tej. So we have been, the place that we have been looking at setting up a monastery is all the way in the southwestern corner of Poland. Czyli miejsce, które prawdopodobnie będzie tym, gdzie założymy, to będzie najbardziej południowo-zachodni granic Polski. Close to the Czech border, also not so far from Germany also. Czyli całkiem niedaleko Czech i Niemiec. I can't remember the Polish name. It's impossible for me to remember the Polish name. Niestety nie pamiętam polskich nazw geograficznych. So we'll see what happens in the long run. I can just say Kraków, that's about it, otherwise very difficult. Jedynie Kraków jest całkiem łatwy do wymówienia. So, and we have been looking around and it's a very beautiful part of Poland. Have you been to the southwest of Poland? Have you been over there? Yeah? You know what it looks like? Jest to piękne miejsce. Czy ktoś z Was był w tej części Polski? So you have the hills, and then you have the forest, and you have the kind of beautiful meadows and the grassland. Not many people. Piękna natura, łąki, wzgórza, lasy i niezbyt wiele ludzi. So when you don't speak, when you don't say anything, there is no noise. Czyli można pobyć w ciszy. No cars.
Samochodów. No people. Ludzi. No nothing. Nic. That's good, isn't it? It's a really nice area, and so we had a look at this, and I think I don't know, personally, to me it looks like a great place. If we can have a monastery in a place like that, it would be marvelous. Moim zdaniem to będzie naprawdę cudowne miejsce, jeżeli uda się tam założyć zakon. Yeah, so will you come to support it if we're there? Yeah? Okay. Okay, cool. Okay, I will write down the name afterwards so that we know exactly who's going to know. We're not going to do that. So, no, we're just, of course we're not going to do that, but it's just that it's very interesting to kind of set up and start something like this. And it's one of those things that has happened throughout the history of Buddhism. Buddhism obviously started in India and then it has spread around the world gradually, stage by stage. Tak, właśnie historycznie również rozwijał się buddyzm od jednego miejsca i powoli rozprzestrzeniał się. And one of the surprising things is that there are very few Buddhist monasteries in the Theravāda tradition, really in all of Europe. Tak naprawdę, co jest dziwne, ciekawe, to że nie ma zbyt wielu zakonów terawadyjskich w Europie. There are a few in England. Parę w Anglii. There are some very small ones in various places. Niewielkie tu i tam. But it's difficult to find a really solid, strong monastery which is for training people and for kind of establishing a good Buddhist training system, if you like. Ale tak naprawdę trudno znaleźć jakiś taki porządny zakon, który by dobrze uczył nauk buddyjskich gdzieś tutaj w Europie. So Poland is in a very good place, yeah, it's kind of in the central of Europe, and so the way we kind of foresee this is like maybe an international monastery that is English speaking, and then maybe all of Europe will maybe somehow be included in this. Więc jak to widzimy, to jako, że Polska jest takim centralnym punktem w Europie, mógłby to być anglojęzyczny zakon i taki międzynarodowy. So maybe Poland would be the center for Buddhism in Europe. Może Polska stanie się centrum buddyjskim w Europie. Is that a good idea? Yes. Okay. I'm glad you are ambitious. Yeah, it's good to have a bit of ambition. So I'm very glad to see that. That's great. Yeah. And the idea, of course, is that you start a monastery, and the monastery will be initially they will be populated by monks and nuns as well. We want to have both monks and nuns. That's the idea, and it will be from the Ajahn Brahm kind of tradition, if you like, or Ajahn Brahm disciples. Więc idea jest taka, żeby to był zakon dla mnichów i mniszek i byłby prowadzony w tradycji Ajahna Brahma. Has anyone not heard of Ajahn Brahm? Czy jest ktokolwiek, kto nie słyszał o Ajahnie Brahmie? Anyone not heard of Ajahn Brahm? Ktokolwiek? No, okay. Everyone heard of Ajahn Brahm. Okay, that's good. That makes it easy. Yeah. There's no point in asking who has heard of Ajahn Brahm because everyone has heard of him. But maybe there's one person who has not heard of him, but actually 0 people. So that's good. Super, że wszyscy słyszeli o Ajahnie Brahmie. Zazwyczaj tak się właśnie dzieje. And so that is the idea. And when you have that, then you get a very powerful combination right here in Poland, because you get the combination of the laymen and the laywomen, the upasikas and upasikas, and we have a lot of people already, and then also you get the monks and the nuns. Then you have a really strong Buddhist community here. Więc taka jest idea, żeby mieć i świeckich mężczyzn, kobiety, jak widzimy jest ich tutaj dużo, ale do tego warto dołożyć właśnie jeszcze mnichów i mniszki. The Dhamma thrives when you have that balance, what is called the 4 assemblies of Buddhism, the 4 parisas. Więc Dhamma się rozwija najbardziej, jeżeli mamy te 4 części buddyjskie. In a traditional Buddhist country, you say that if you don't have the 4 parisa, if let's say you have just the monks, the laymen and the laywomen, but no nuns, it's like you have an elephant with only 3 legs. Czyli jest takie powiedzenie, jeżeli w jakimś kraju nie ma jednej z tych części chociażby, to tak jakby był to słoń o 3 nogach. So what happens if you have elephant with 3 legs? I co się wtedy stanie, jeżeli taki słoń istnieje? Have you seen elephant with 3 legs? Ktokolwiek takiego widział? No, haven't seen. Okay, yeah, it's a very sad elephant, yeah, kind of walking along. It's not very nice to see.
Yeah. Byłby to raczej smutny widok. But it's better than 2 legs. Elephant with only 2 legs, that's even worse. Yeah, that's really difficult. Yeah. Mniej nóg, tak naprawdę gorzej. But we want to have in Poland elephant with 4 legs. Yeah, that's what we want to have. Dlatego w Polsce chcemy takiego słonia o 4 nogach. So the idea is to also have the nuns. And that means that we potentially have a very powerful Buddhist community. If it works out, it would be a very, very powerful Buddhist community right here in Poland. Więc potencjalnie właśnie jeszcze włączając w to Miszki, byłoby to takie bardzo silne społeczeństwo buddyjskie w Polsce. And then as the monasteries get established, i wraz z tym, jak zakon będzie się ustanawiał, then we expect Polish people to want to come there and maybe to ordain as monks and nuns. Więc będziemy też myśleli o tym, żeby Polacy przyjeżdżali i stawali się mnichami i mniszkami. Anyone here wants to ordain as a monk or nun? Ktokolwiek tutaj może taki pomysł? Okay, if you want to afterwards, come up here and he will take the razor out and he will shave off your hair right here. Więc zażadnik po wykładzie może pozwolić wam you may think that he has no purpose, he's just sitting there, but no, he has a real purpose. Tak naprawdę Ajahn Mudito jest z pewnego powodu. To się może stać. It's very nice to get the hair shaved off. Yeah, you think hair is nice, but hair is not nice. Yeah. Tak, nie ma nic fajnego we włosach. No hair, nice and cool. Yeah. Jest przewiew. The hot summer day, wow, the air comes straight onto your head. Very, very nice feeling. Yeah. Tak, jest bardzo przyjemnie. Recommended. And also these days, if you want to be cool, yeah, you're much cooler as a, you don't have to wear sunglasses to be cool. You can just shave your hair and you become cool straight away. That's kind of a nice idea. Możecie być cool, po prostu z naszym głową. And so then when that happens, it means that gradually we expect, already we have many people who are interested in becoming both monks and nuns already, even just been here for a few days. And we expect then gradually you will get homegrown Polish monks and nuns. Więc trudno będziemy oczekiwać tak naprawdę, żeby było coraz więcej mnichów niż w Polsce, nawet na parę dni. And that's very useful. I jest to bardzo użyteczne. You can hear the Dhamma in Polish. Można będzie usłyszeć Dhammę po polsku. Direct transmission. Bezpośrednie tłumaczenie. Because otherwise it's English not so good, but Polish much better. Więc tak naprawdę po angielsku nie jest tak najlepiej, a po polsku będzie lepiej. And there is the old saying that when the first person ordains in a country, that's when Buddhism has arrived in that country. Jest takie powiedzenie, jeżeli kraj zyskuje pierwszego mnicha, wtedy tak naprawdę staje się buddyjski. So I'm not sure if anyone has ordained in Poland yet. I know there are Polish people who have ordained, but I'm not sure if there has been any ordination in Poland. So maybe we will, I don't know if we will be the first ones, but maybe. Nie jestem pewien, czy były jakiekolwiek ordynacje polskie, ale może będzie to właśnie ta pierwsza. So that is the idea, that's the vision, and we are moving towards that vision. We are still not 100% sure if it will happen, but it's looking better and better all the time. Więc to jest nasza wizja, nie jesteśmy jeszcze pewni, jak to do końca się wyjdzie, ale tak, taki mamy plan. So one of the interesting things is how do we approach the Dhamma coming from a monastery like this? Więc jednym z interesujących aspektów jest, jak podejść do tego rodzaju Dhammy wychodzącej z domu. This is part of what we know as the Polish Early Buddhism Society, PEBS. Więc jest to coś, co nazywamy Polish Early Buddhism Society, czyli Polskie Stowarzyszenie Wczesnego Buddyzmu. And so the focus will be on early Buddhism. Czyli skupiamy się tutaj na wczesnym buddyzmie. And that's a very important point. Jest to bardzo ważne, żeby podkreślić. One of the things that I noticed when I traveled around the world, because I travel way too much, but when I travel around the world, you ask people, who is your teacher? I ja bardzo dużo podróżuję po świecie, nawet za dużo, ale często jak tam ludzi, to pytam, kto jest ich nauczycielem. And in Poland, many people say Ajahn Brahm. Wielu ludzi w Polsce odpowiada, że Ajahn Brahm.
And many other places people say Venerable so-and-so, Bhante so-and-so, Aya so-and-so, Rinpoche so-and-so, Lama so-and-so, Master so-and-so. Whoa. Yeah. Wielu ludzi nadaje różne tytuły typu Venerable, Lama i tak dalej, inne tytuły buddyjskie. But there is one thing, one person that very few people mention. Ale jest jedna osoba, której niewiele osób wskazuje. Who is that? Kto to taki? Ajahna Mudito. No. Very, very. No, I'm joking. Yeah, not joking. Tylko żartuję. Who is that one person that no one mentions? To jest ta osoba. You are so smart. Yeah, Buddha, exactly. It's one of those very interesting things, and this is why the idea of early Buddhism is such an important idea. I tak chodzi tutaj o Buddę i dlatego to jest tak ważna informacja, że chodzi tutaj o wczesny. Because very often we listen to one monk, we listen to another monk, and sometimes Ajahn Mudito and I, we disagree. Czasem się zdarza, że są różne opinie wśród mnichów. So who are you going to listen to? If he says one thing, I say something else. Who are you going to listen to? Więc kogo będziecie słuchać? To jest takiego niezgodne. It's difficult, right? You don't know. He seems like a nice guy, and maybe I seem like a nice person as well. Wow, how to choose? Very difficult to choose. Obaj wydaje mi się w porządku, więc kogo wybrać? Ajahn Brahm says one thing, another monk says something else, another master says something. It can be so confusing. Różni nauczyciele bardzo różne mogą mieć zdanie, więc może to być takie niejasne. Don't know what to believe. Wiadomo, komu wierzyć, w co wierzyć. Can't make the distinction between up and down, black and white, forward and backwards. Ciężko rozróżnić nawet tym, co jest czarne, a co białe. And so for this reason, rather than having a tradition where we follow teachers in the modern world, we have the idea of following the Buddha as the final teacher. Więc zamiast tradycji podążania za nauczycielami, mamy tradycję podążania za tym, co mówił Buddha. So one of the purposes of a monastery here in Poland will be to make this teaching of the Buddha available in Poland and to everyone in Europe, really. Więc jednym z powodów założenia tego zakonu w Polsce jest, żeby ta nauka była dostępna na wszystkich, w Polsce i w Europie. It is the only thing that we can unify around. It is the one thing that all Buddhists have in common, is the teaching of the Buddha. So we can unify around that. Więc to jest tak naprawdę jedyna rzecz, wokół której możemy się zjednoczyć jako buddyści, czyli wokół nauk Buddy. There are so many arguments in the Buddhist world, everyone arguing with each other, and so to avoid argument, at least as much as possible, we unify around these teachings. Jest często wiele nieporozumień między buddystami na świecie, więc żeby ich uniknąć, możemy skupić się na tym, co mówił Buddha. So this is how we try to avoid arguing. This is how we try to avoid arguing. Jest to nasz sposób na unikanie kłótni. Usually we don't argue so much. Mimo wszystko i tak nie często się kłócimy. Is that true? Just true. Okay. We say we behave in public. We always behave. Yeah? This is the idea. What we do in private, that's an entirely different matter. But in public, we behave. Tak, na zewnątrz zawsze się dobrze zachowujemy, a co jest w życiu prywatnym, to już nie wiadomo. So what this means is that we all need to take the Buddha as our teacher. I co to oznacza? To to, że musimy wziąć Buddę jako naszego nauczyciela. Are you able to take the Buddha as your teacher? Możecie to zrobić? How do we do that? Jak to zrobić? And one of the very interesting things about the Buddha, when he gave his teachings, the very first teaching of the Buddha is called the Dhammacakkappavattana Sutta. I co jest interesujące, pierwszym nauczeniem Buddy jest Dhammacakkappavattana Sutta. Very excellent, well done. Yeah. That means the discourse on setting in motion the wheel of the Dhamma. Czyli to jest mowa o wprawianiu w ruch koła Dhamma. And so the idea here, and this is what the Buddha says at the very beginning, the idea here is that when the Buddha starts to teach the Dhamma, it's as if he's setting in motion a wheel. You know when you take a wheel and you roll the wheel, it carries on, rolls on, rolls on, rolls on. Czyli to jest właśnie ten sposób nauczania Buddy.
zaczyna od tego, że wprowadza go w ruch i ono się kręci. And it's the same thing with the Dhamma. When you start the Dhamma in this way by teaching, it has a certain power, a certain momentum, and it rolls on in the world. It rolls from country to country, from century to century, era to era. I takie jest właśnie nauczanie Dhammy, nauczanie Buddy. Jak zaczniemy, to ono ma taki impet i przetacza się z kraju do kraju, z wieku na kolejny wiek. And so when the Buddha gave his teachings, this is what he did consciously. He started this teaching rolling on in the world, and he knew it would roll on in the world like this, from place to place, from time, from century to century, etc. Czyli Buddha świadomie to właśnie zrobił. Wiedział, że jego nauki po wprawieniu w ruch będą przetaczały się, przechodziły z kraju do kraju i z wieku na kolejny wiek. So the Buddha knew that in the future there will be people around the world in all kinds of places listening to his teachings. Więc Buddha przewidział, że w przyszłości będą ludzie w różnych miejscach na świecie, którzy będą słuchali jego nauk. He knew there would be people in Kraków, coming together here, listening to the Dhamma. Wiedział, że będą ludzie tutaj w Krakowie też słuchać do Dhammy. Do you think he knew that? Czy mógł to wiedzieć? Maybe he didn't know about this exact assembly right here, but he knew the general idea that there would be people coming together, listening to the Dhamma in different places, in different languages, etc., etc. Może nie wiedział dokładnie o tym zgromadzeniu, ale wiedział, że będą ludzie w różnych miejscach słuchać do Dhammy w różnych językach. And because the Buddha knew that, the way he taught the Dhamma is in a very universal kind of way. Więc Buddha, jako że to przewidział, to jego nauki są bardzo uniwersalne. When you read the suttas, when you read the word of the Buddha, you get this feeling. It seems almost modern in the way it is spoken. I czytając nauki Buddy ma się takie poczucie właśnie, że one są wręcz takimi nowoczesnymi naukami. If you read the Bible, you feel like you are placed somewhere in the Middle East 3,000 years ago. That's what it feels like in the Bible. Czytając Biblię ma się takie poczucie, że gdzieś jest się wprowadzonym na Bliskim Wschodzie w ogóle w innym czasie. If you read the ancient Indian text known as the Vedas, it feels like you are dropped in the middle of India 4,000 years ago. A czytając Vedy, indyjskie teksty ma się poczucie, jakby się było w Indiach 4000 lat temu. Whenever you take a really old text, it feels like you are suddenly part of that culture and at that time. Więc kiedykolwiek czytacie jakiś tekst historyczny, ma się poczucie bycia właśnie w tym miejscu. But this is kind of the remarkable thing about the suttas of the Buddha. Even though they are 2,500 years old, they kind of feel modern. I to jest właśnie takie wyjątkowe w nauczaniach buddystycznych. Kiedy czytacie sutty, ma się wrażenie, że jest to takie nowoczesne nauczanie. The Buddha looks at the human mind and he understands the human mind like human defilements, human desires, human wishes, human ill will, human delusion. Buddha patrzy na ludzkie umysły, widząc jego zniekształcenia, jego złą wolę, jego pożądanie. He understands that we all want to be happy, we all want to avoid suffering. I rozumie, że wszyscy chcemy być szczęśliwi, chcemy uniknąć cierpienia. We all want to find peace. Chcemy uzyskać spokój. We want to find freedom. Wolność. We want to find safety. Bezpieczeństwo. We want to have compassion and love. Współczucie oraz miłość. And everyone is yearning for this. And of course that is exactly the same thing 2,500 years ago as it is now. Wszyscy tak naprawdę tego pragną i to jest uniwersalna nauka, czy to było 2000 lat temu, czy teraz. And the Buddha understood that we are all looking for these things in the wrong place. I Buddha zrozumiał, że tych właśnie cech szukamy w złym miejscu. And so the Dhamma of the Buddha is about directing us. If we want to find these things, the Buddha says these things exist. It is possible to achieve these things. We just have to look, know where to look. Więc nauki Buddy polegają na tym, żeby ukierunkować we właściwym miejscu i znaleźć te cechy w tym właśnie miejscu. And so these suttas, the word of the Buddha, they have this very modern feel. You read it, you can relate to it straight away. Więc nauki Buddy mają takie poczucie nowoczesności, można się do nich odnieść i odnaleźć w nich. There are a few strange things because
sometimes it also talks about the way society was then. So a few things are going to be different, but in general, they're very modern texts. Są oczywiście niektóre rzeczy, które jak funkcjonowały społeczeństwa, nie do końca odnoszą się do obecnych czasów, ale wciąż jest takie poczucie nowoczesności. Has anyone here been to India before? Ktokolwiek był w Indiach? Anyone been to India? One, two, okay. If you've been to India, okay, cool. Did you go to the Buddhist sites? Czy byliście na miejscach buddyjskich? No Buddhist sites, okay. So one of the things that I would recommend if you ever get the opportunity is to go to some of the ancient Buddhist sites of India. Więc to bym polecił na pewno to, żeby pojechać do Indii i pojechać do jakichś starożytnych miejsc buddyjskich. If you're really interested in the Buddhist teachings, jeżeli interesują Was nauki buddyjskie, it makes the discourses of the Buddha come alive in a very powerful way. Daje to takie poczucie, że mowy Buddy są takie prawdziwe. You can read the suttas and it says the Buddha was staying in Rajagaha in between the 7 mountains. Można przeczytać o tym, że Buddha był w Rajagaha. It describes at the foot of one of these 7 mountains there is like a hot springs. Jest tam u podnóża takie gorące źródło. You go up the side of the mountain, you come to the cave called the Satapani Cave. Idziecie w górę, jest tam jaskinia, która nazywa się Satapani Cave. Satapani Cave. Satapani Cave, yes. 7-leaf cave. Tak, jaskinia 7 liści. Yeah, okay, whatever, doesn't matter. Satapani. So you go there today, and lo and behold, what you find exactly the same mountain. It's like a fort with hills and mountains around it. Więc idziecie tam i możecie zobaczyć, że to jest tak, jak właśnie zostało to opisane w sutrach. You go to the foot of one of the mountain. Idziecie do podnóża góry. What do you find? Co tam widzicie? You find these Indian people bathing in the hot springs. I możecie odnaleźć tam tych właśnie Hindusów, którzy się kąpią w gorących źródłach. Exactly like the time of the Buddha. Dokładnie tak samo, jak to było za czasów Buddy. Nothing has changed. Nic się nie zmieniło. 2,500 years. 2,500 lat. Maybe it's the same people. Może to ci sami ludzie. They're looking a bit old, you don't know. Yeah. It's kind of extraordinary, and this comes alive when you go to India, because you can read about this place in the sutras, and there they are in front of your eyes. To całkiem niezwykłe, jeżeli chodzi o nauki Buddy i o sutry, że właśnie możecie je odnaleźć dokładnie przed tymi oczami. I was in India just now in December. Ja byłem niedawno w Indiach, w grudniu. And I was in Kushinara. Kushinara? You know Kushinara? Coś tam był? Kushinara is where the Buddha passed away. To tam, gdzie umarł Buddha. It has a nice temple, beautiful gardens. Jest tam piękne świątynie i ogrody. And I was there with a large group of people. There was about 70 people. Byłem z dużą grupą ludzi, około 70 osób. And I was the monk. I was leading this whole group. Ja byłem przewodniczącym mnikiem. There was no one from Poland, by the way. Nikogo z Polski niestety. I was very disappointing. Yeah, wow, no one from Poland. There was all people from everywhere, but not from Poland. Było to całkiem rozczarowujące. When are you going to come to India? Kiedy przyjedziecie do Indii? Next time, okay? Next time you come to India. Że następnym razem. So I was there in Kushinara, and when I was there, all of these people following me everywhere, like a sheep following the leader. Yeah. Więc gdziekolwiek poszedłem, byłem podążano za mną jak owce. And after a while, I don't want to see these people anymore. Po chwili było takie poczucie, że już nie mogę. And so quickly I sneak out of the way. Więc się wymknąłem. And I go up to this river, the bank of a river. Więc idę w kierunku rzeki. And I look behind it. Patrzę. And all the people have lost the way, they're going somewhere else. So I go, whoa, finally. Ci wszyscy ludzie gdzieś sobie poszli. And so I walk on this river, along the bank of the river. Idę wzdłuż brzegu rzeki. And you can see the Indian people, some of them are working in the fields, some of them are putting bricks together, some of them are fishing in the water, some are doing random things, I have no idea what they're doing. I widzę ludzi z Indii, Hindusów, którzy zajmują się swoimi sprawami, kładą cegły czy cokolwiek innego robią. You know what it's like? You go to a foreign culture, people do really strange things, you have no idea what it is.
Wiecie, jak to jest w obcej kulturze, nie wiadomo tak naprawdę, co ci ludzie robią. Has that happened to you? Yeah. Wam się to zdarzyło? It's like if you go to Norway, you see people skiing in strange ways. Yeah, you wonder. Jak na przykład ludzie w Norwegii zjeżdżając na nartach. Or you know, whatever. You go to Australia, you see people eaten by sharks. Yeah. Albo ludzie w Australii jedzący... Australia? Eaten by sharks. Eaten by sharks. Yeah. By sharks? Yeah. Eaten by sharks. Well, I was joking. It doesn't really happen. Please come to Australia. So I walk along this embankment along the river, maybe about 1 kilometer. When I come to 1 kilometer, I come to a bridge. Więc idę wzdłuż tej rzeki i po kilometrze mniej więcej jest most. And now I'm far away from Kushinara, far away from maybe over 1 kilometer, 2 kilometers away from where the Buddha passed away here. I w tym momencie byłem mniej więcej 2 kilometry od miejsca, w którym zmarł Buddha. And so I walk up to the bridge. Więc wchodzę na most. And I look at the sign. I patrzę na znak. And the sign says Hiranyavati River. Jest napisane Hiranyavati rzeka. Wow, well done, excellent, well done. Yeah. Hiranyavati means the golden river. That's what it means. Tłumaczy się to jako złota rzeka. And if you know a little bit about the suttas, about the word of the Buddha, that is exactly the same name that you find in the word of the Buddha in the suttas. Jest to dokładnie to samo, co zostało napisane w sutrach. Isn't that amazing? To nie cudowne. 2,500 years later, you can read it in an ancient book. And then you go to the place. You left the crowd behind. This is not a tourist site anymore. And there it says Hiranyavati River, exactly the same name. To nie cudowne, że można zobaczyć dokładnie to samo, co zostało napisane w sutrach, że jest to rzeka Hiranyavati. It's like you're walking into history. Tak jakby wchodziło się w historię. It's like you can feel almost the Buddha when you're there. Można było poczuć Buddę dokładnie tam. It's almost like you expect the Buddha to come, out and cross the river. Jakby Buddha mógł wyjść dosłownie w każdym momencie. Isn't that cool? To nie cudowne. Yeah, there's a sense of proximity, a sense of Buddhism, the Dhamma, all of these things coming alive. Jest takie poczucie bliskości Buddy, Dhammy, które stają się prawdziwe. So this is kind of part and parcel of coming to know these ancient texts, understanding what they are all about, going to these places, getting a feel for it, making it come alive in this way. To są takie właśnie podstawowe części buddyzmu, żeby iść do tych miejsc, spróbować i poczuć. And so the Buddha, when he gave these teachings, he gave them in a way that are universal. They apply to all humanity, all human beings. Sposób, w jaki Buddha przedstawi swoje nauki, są uniwersalne, które każdy może się odnaleźć. They are not tied to time and place. Nie są związane z czasem ani miejscem. They are universally valid and applicable to all human beings. Każdy może się w nich odnaleźć. This is one of those beautiful things about the Dhamma, these teachings, This idea, and it also kind of brings us together as human beings. Sometimes we divide each other up, nationalities and all of these kind of things, but this brings us together as humans. Więc jest to cudowne w naukach Buddy, że unifikuje nas, jednoczy. It doesn't matter if you are from Poland, if you are from Finland, if you are from Norway, if you are from, I don't know, if you are from Russia, if you are from South America, if you are from Africa, if you are from Asia, it doesn't matter where you're from, even if you are from Antarctica, even if you are a penguin, maybe, I don't know. Maybe the penguin a bit different, but it doesn't matter where you are from, It ties you together because these are universal things that speak directly to human beings. Także nieważne skąd jesteście, czy z Finlandii, Norwegii, Polski, Ameryki Południowej, Azji, czy nawet jeżeli jesteście pingwinem, chociaż może nie do końca, to i tak nauka Buddy nas jednoczy. So this is the beauty of these Dhamma teachings. To jest właśnie to piękno w naukach Dhamma. Another aspect of these teachings, which is very powerful and which makes these teachings so accessible in a sense. A teraz kolejny aspekt, który jest taki ważny w naukach Buddy, taki przystępny. It is that they are naturalistic teachings. To, że są takimi naturalnymi naukami. In other words, what the Buddha says, he says that what he's doing is just describing the state of nature.
Więc tak naprawdę to, co Buddha robi, to opisuje, jak widzi naturę. We are used to thinking of religion as somehow being outside of nature, and nature is here, and then there's kind of some God, maybe a creator God or whatever, which is outside of nature. Często w religiach mamy takie pojęcie, że jest Bóg, jest gdzieś natura i nie jest to ze sobą powiązane. But Buddhism is not like that. Ale buddyzm tak nie jest. In the Dhamma, everything is part of nature. W Dhammie, czyli nauka, wszystko jest częścią natury. So the Buddha is a human being. Więc Buddha jest człowiekiem. And what he discovers are some of these laws of nature. I odkrywa on prawa natury. And he describes those laws, and once you understand the laws, you can use those laws to find happiness in life. I opisując te nauki, pokazuje, jak można odnaleźć szczęście w życiu. This is, to me, one of those really interesting things about Buddhism. We don't make a claim of anything being outside of nature. To jest cudowne w naukach buddyjskich. Nie uważamy, że cokolwiek jest poza naturą. So this is how you can think about the Buddha as your teacher. Yeah? This remarkable person who taught this teaching, who knew that there would be people around the world 2,500 years later still listening to these teachings. W taki sposób możecie myśleć o Buddzie, o jego naukach, o tym, że są takie jednoczące ludzi nawet 2500 lat później. And what that means is that when you come to these suttas, when you open up the word of the Buddha, you read the word of the Buddha. Więc jeżeli poczytacie trochę o naukach Buddy, otworzysz sutty i poczytasz, zobaczysz, co tam jest. The Buddha is talking to you. Buddha mówi także do ciebie. The Buddha knew that people exactly like you would be listening to these teachings. Buddha wiedział, że ludzie tacy jak wy też będą słuchać i czytać jego nauki. The Buddha is not just teaching the people in front of him. Buddha nie uczył tylko ludzi, którzy byli obok niego. He teaches all those people that he knows would listen to these teachings in the future. On tak naprawdę uczy wszystkich, którzy słuchają i będą słuchać jego nauk. That includes you. Także was. You. Ciebie też. You. You. Ciebie też. You. I ciebie. You. Ciebie także. You. Oraz ciebie. You. I was wszystkich. Isn't that extraordinary? Czy to nie cudowne? And that means that when you open those suttas, the Buddha is talking to you. Więc jak otwieracie sutty, to Buddha mówi do was. The greatest spiritual master in human history, the greatest genius when it comes to understanding the nature of humanity, is talking to you. Największy geniusz filozoficzny, odkrywający prawa nauki, mówi do was. Isn't that amazing? Czy to nie wyjątkowe? We are each one of us, we're just ordinary human beings, and then this incredible figure in human history is actually talking directly to us, to help us understand the nature of reality, to help us find happiness. Okej, więc ten niezwykły geniusz filozoficzny tak naprawdę mówi do każdego z nas, żeby jak sobie poradzić, żeby odkryć szczęście. Why? I dlaczego to robi? Because he has compassion. On ma współczucie. Because he cares. I dba o nas. He has understood nature, and through that wisdom, combined with compassion, he teaches everyone in the world. Zrozumiał naturę poprzez swoją wiedzę i współczucie. And so when you read the suttas, remember that. Czytając sutty, próbujcie o tym pamiętać. Remember that the Buddha is now talking to you, and if you remember that the Buddha is talking to you, you take what he says much more seriously. Pamiętając, że Buddha mówi także do was, będziecie brać jego nauki bardziej poważnie. It becomes incredibly important. Jest to niezwykle ważne. These are life-changing teachings. Te nauki mogą zmienić wasze życie. And there's nothing in the world more important than this. Nie ma nic ważniejszego w życiu. Because it has to do with the very meaning of life itself. Bo ma to związek z znaczeniem życia, z celem życia. So when you hold the suttas in your hand, więc trzymając w rękach nauki Buddy sutty, it should be so emotionally powerful to you. Powinno być to dla was niezwykle poruszające. That you start trembling. Zaczynacie się trząść. And if you don't tremble,
You haven't understood fully what you're holding in your hands. Oh, the word of the Buddha. Jeżeli się nie trzęsiecie, tak naprawdę nie zrozumieliście nauk Buddy. That's what happens, yeah? If you are really emotionally involved in something, you tremble a little bit. Tak, jeżeli jesteście w to związani emocjonalnie, to aż zaczynacie się trząść. It means you understand. I oznacza to, że rozumiecie, co trzymać w rękach. So this is one way to take the Buddha as your teacher. I jest to jeden z sposobów, w jaki można wziąć Buddę jako swojego nauczyciela. And gradually this grows inside of you. I stopniowo to będzie w nas rosło. And then one day, I pewnego dnia, you have a Buddha statue, mając statuetkę Buddy, and then you just want to bow down. i pewnego razu możecie chcieć uklęknąć. And then as you bow down, I jak to robicie? tears come down your face A możecie zacząć płakać. because you understand how powerful it is. Rozumiejąc, jak jest to silne, ważne. People who have a really deep appreciation of the Dhamma Ludzie, którzy naprawdę głęboko doceniają nauki Buddy, can very easily cry just by bowing down to the Buddha. mogą wręcz płakać, robiąc pokłady przed Buddą. So that is how we intend to use, if we have this start a new monastery here, how we want to teach, yeah, from the suttas, from the word of the Buddha, bringing alive this real foundation of the whole Buddhist practice. Więc to jest sposób, jaką mamy intencję, żeby nauczać taką prawdziwą naukę Buddy, żeby była prawdziwa w naszym życiu. So what exactly are these teachings? Więc czym są tak naprawdę jego nauki? Once you have the awakened person in the world, W momencie, kiedy jest ktoś oświecony na świecie, am I speaking long enough? Because you don't have time to drink? No, you're okay. I can be quiet. So please tell me to be quiet if you need to drink a bit. Yeah. So what are these teachings, the Dhamma? Więc o co chodzi tak naprawdę w Dhammie? And I was not so long ago. We were in Australia. We had a presentation. We had just finished translating all of the suttas. Mieliśmy prezentację, w której niedawno przetłumaczyliśmy wszystkie nauki Buddy. And after translating all the suttas and making it into books and everything, I po tym, jak już przetłumaczyliśmy te sutty i wydaliśmy je książkę, we had a book launch. było wydanie książki. Yeah, so we were in this magnificent building. It was this large kind of state library of New South Wales in Sydney, beautiful old colonial building. Było to w takim pięknym kolonialnym budynku w Australii. And we had one of the premiers, one of the old kind of bosses of the whole state was there. Był jeden z urzędników lub polityków z tego miejsca. He's a Buddhist. Jest on buddystą. Yeah, do you have in Poland Donald Tusk? Is he a Buddhist yet? No, okay. It was very interesting. We're just doing a retreat in, you know, Urle, close to Warsaw. We were doing a retreat, 2-day retreat in Urle. Więc niedawno byliśmy na odosobnieniu Urlach, niedaleko stąd. And this man came in and I said, "Oh, Donald Tusk." Podszedł człowiek, myślałem, że to Donald Tusk. He looked just like Donald Tusk, yeah. Wyglądał dokładnie jak on. And so he said, "No, not Donald Tusk." Yeah, okay. Wow. Ale to nie był niestety. I'm very disappointed. I thought we're going to get the whole of Poland converted into Buddhism now. You know, with Donald Tusk leading the way. Ale już myślałem, że uda nam się jeszcze konwertować z całą Polskę. So anyway, in Australia, this one premier, he was a Buddhist, and he would come to Ajahn Brahm and ask for meditation instructions and these kind of things. Więc ten polityk, o którym wspominałem, jest buddystą i przychodził do Ajahna Brahma po nauki. So he was there, and lots of Buddhist people were there, and we were launching the suttas. I było tam wielu buddystów i rozmawialiśmy o sutrach. And so I had to give a speech, short one, because I was part of the translation. I was a translator of the suttas. Więc ja dawałem wymowę, bo byłem jako tłumacz tych sut. And so I said to everyone there. I powiedziałem do wszystkich zgromadzonych. I said, powiedziałem, this is the most important literature in the history of the world. Jest to najważniejsza książka w historii ludzkości. Is that true? Czy to prawda? Yes, okay. It's true, isn't it?
It is true. To prawda, oczywiście. Because. Ponieważ. Good. It is true because this is the literature that gives human access to the highest kind of happiness, the highest freedom, the highest peace, the elimination of all suffering. There is no other literature like this. Ponieważ jest to książka, która daje ludziom najwyższą szczęście, największą wolność, największy bezpieczeństwo. So forget about Shakespeare. Więc nie myślcie o Szekspirze. Forget about Tolstoy. Don't tell the Russians. Forget about the Bible. Nawet nie o Biblii. Is it allowable to say that in Poland? Można tak mówić w Polsce? From my point of view, there is no comparison. Według mnie nie ma nawet porównania. You read the Bible a little bit, it's kind of just lists of names, all kind of weird stuff. Czytając Biblię mamy tak listy imion i różne inne rzeczy. It doesn't measure up to the sutras. W ogóle nie ma porównania. I'm really sorry, all Christians, but there is no comparison. Przykład, że chodzi o chrześcijan, ale nie ma porównania. Most important literature in the history of the world. Najważniejsza literatura, najważniejsza książka w historii ludzkości. So one of the ways of understanding this literature. I jednym ze sposobów zrozumienia tej książki. One of the most important things that it has. Jedno z najważniejszych aspektów, które ma w sobie. Is a way of understanding the world called right view. Jest sposób postrzegania świata, czyli właściwy pogląd. The Buddha saw the world in a certain way. He understood what it means to be a human being. Buddha zobaczył świat, jaki jest i co to znaczy być naprawdę człowiekiem. Dependent origination. Zależne powstawanie. Paticca Samuppada. Well done. And that is called right view. It is a particular way of understanding the world. I to jest tak naprawdę właściwy pogląd, czyli sposób postrzegania świata. And this is the foundation for all Buddhism, really. I to jest tak naprawdę baza, fundacja tego, czym jest buddyzm. So when we read the sutras, when you read the word of the Buddha, one of the main things we learn is a particular way of thinking about reality. Więc czytając sutry, czytając słowa Buddy, myślimy o tym, w jaki sposób postrzegamy świat. It includes things like rebirth, Podobne narodziny, like impermanence, trwałość, non-self. Brak jaźni. Yeah. So these are the kind of things that have to do with the right view. To są właśnie aspekty, które składają się na właściwy pogląd. And so one of the purposes for us is to kind of align the way we look at the world as much as possible with the way the Buddha saw the world. Więc czytając sutry próbujemy zjednoczyć to, jak Buddha widział świat z tym, jak my go widzimy. Allowing the right view to penetrate deep inside. Pozwalając na to, żeby właściwy pogląd mocno wbił nasz świat. We had a very good question yesterday in Wrocław. So I'm trying to learn to pronounce Wrocław really hard to pronounce, but anyway, we're getting there slowly. Jest to trudne, ale tak próbuję. And the question was, how do you go from a superficial understanding of the word of the Buddha to a deeply felt understanding of the word of the Buddha? Więc pytanie brzmiało, jak przejść z takiego powierzchownego rozumienia na takie głębokie poczucie tego, jak Buddha nauczał. And the way you do that is to read the word of the Buddha, contemplate the word of the Buddha, try to understand it, practice it in your own life, and as you do all of that, gradually it sinks from the head down into the heart. Więc robimy to poprzez czytanie, zrozumienie, praktykę i po jakimś czasie to zaczyna tak wgłębiać się w nasz mózg. It becomes part of how you relate to the world. Staje się to częścią tego, jak odnosimy się do świata. And when you relate to the world through the kind of the eyes of the Buddha, something kind of remarkable happens. I odnosząc się do świata przez to, jak Buddha to robił, coś wyjątkowego się dzieje. Very often it feels like maybe you are doing the practice of the Dhamma.
Często może być tak, że wydaje wam się, że robicie praktykę Dhammy. It feels like I must be kind, I must have compassion, I must be wise, these kind of things. Może wam się wydawać, że musicie być uprzejmi, mili, być współczujący i mądrzy. But all this I business is a problem on the path. Ale tak naprawdę to strzepienie ja jest tutaj problemem. Very often when it's coming from you, me doing it, it kind of becomes a bit, it's not easy anymore, it's a bit yucky, it becomes conceited, it becomes involved with a sense of I. I tak naprawdę chodzi o to, że to postrzeganie ja tak naprawdę wychodzi z takiej pychy i jest nie do końca. But the more you imbibe the right view, the more you understand, the more automatic it becomes. Ale im bardziej to słowo Buddy tak w was przepływa, tym bardziej jest wyrozumiałe. One of the qualities of the Dhamma is said to be upanayika. Jedną z tych Dhammy jest upanayika. You know upanayika? Wiecie, czym jest? Svagato Bhagavata Dhammo Sanditiko Akaliko Upanayiko. You don't have to say it because it's the same. In Polish it's exactly the same, right? Yeah. Pali is the same in Polish as in English. Yeah, I think so. So this is the sequence. Upanayika. That's a very interesting word. It means that the Dhamma leads you onward. Jest to interesujące słowo, które oznacza, że Dhamma prowadzi cię naprzód. There's different translations of this word, but I think one of the best translations, and also one of the old ones, is actually leading onwards. I są różne tłumaczenia tego, ale tak naprawdę moim zdaniem takim najciekawszym jest to, że ono prowadzi nas naprzód. And the idea here is precisely this idea. It is right view that leads you onward. The Dhamma takes charge. You just follow along. I tak naprawdę właśnie o to chodzi, że Dhamma prowadzi cię. Nie jesteś ty w kontroli, tylko Dhamma, który prowadzi naprzód. And so you are kind, you have metta, you have compassion, because you know deep inside it is the only good way to live your life. Więc macie współczucie, dobroć i wiecie, że to jest po prostu to, co czujecie to w pełni siły. It becomes an easy way of practice. Staje się to łatwym sposobem na praktykę. You just allow the Dhamma to express itself through your conduct. I pozwalacie, żeby Dhamma przepływała przez to, jak się zachowujecie. Very often in the Dhamma, instead of allowing it to express itself, we try too hard, and that trying too hard becomes kind of unpleasant sometimes. I często próbując zbyt mocno, staje się to niezbyt przyjemne. And very often the reality is that the I, the sense of self, there is no wisdom in the sense of self. I okazuje się, że tak naprawdę nie ma mądrości w poczuciu ja. From the Buddhist point of view, the sense of self is an illusion. Według buddystów jest to po prostu iluzja. How can the illusion have any wisdom? Jak w iluzji może być jakakolwiek mądrość? Doesn't make any sense. Nie ma to sensu. The wisdom comes from the Dhamma, and we want to take on board the Dhamma. That's where the wisdom comes from. Mądrość pochodzi z Dhammy. Jeżeli przyjmiecie Dhammę, to tam będzie to mądrość. Very often what happens is that the Dhamma tells you what is wise. You practice like that. Then afterwards the self comes and says, I will take credit. Często jest tak, że ja próbuję przyjąć zasługi za mądrość, która pochodzi tak naprawdę z Dhammy. It's kind of strange, isn't it? Jest to dziwne, prawda? The self is an illusion, and then it takes credit for the Dhamma of the Buddha. I ja, który jest tak naprawdę iluzją, przyjmuje zasługi tak naprawdę za to, co wychodzi z nauki. So notice that. Więc spróbujcie to zauważyć. And if you're able to kind of come closer to this idea of just allowing the Dhamma to express itself, building up the right view, understanding the world through the eyes of the Buddha, then the Dhamma starts to become very powerful. Jeżeli uda wam się przez właściwy pogląd przyjąć Dhammę, wtedy staje się ona tak prawdziwa, mocna w naszym życiu. This is a very important part of understanding the suttas and why the Dhamma matters so much. Jest to bardzo istotne w rozumieniu sut, dlaczego Dhamma jest tak istotna. Getting the self out of the way. Wyrzucenie jaźni w ogóle ze swojego życia. And then once you have the Buddha and the Dhamma, the last one is the Sangha.
I po Budzie i Dhammie przychodzi Sangha. And the Sangha are those people in the world who have practiced the Dhamma in a good way and who have understood those teachings of the Buddha in a deep way. To są Sangha, to są ci ludzie, którzy praktykują i zrozumieli bardzo dobrze nauki Buddy. The Sangha are those people, when you meet them, you can feel that you are in the presence of something very powerful. To są ludzie, gdy jesteś wśród nich, to czujesz, że coś innego, coś ważnego się dzieje. To me, one of the greatest examples of that is my own teacher, Ajahn Brahma. I najlepszym dla mnie przykładem tego właśnie jest Ajahn Brahma, mój nauczyciel. Sometimes when you are with Ajahn Brahma, czasem przebywając z nim, and he gives a talk, i on daje przemowę, and you just sit in the audience, siedząc na widowni, you don't even need to listen to the words. nawet nie musicie słuchać tego, co mówi. I've been with Ajahn Brahma for so long, 30 years. Przez 30 lat przebywam z Ajahnem Brahmem. I don't listen anymore. Już nawet nie muszę słuchać. Don't tell him. Ale nie mówcie mu. Secret, yeah, I'm telling you a few secrets tonight. That's one of the secrets. Don't tell him that because otherwise I get in trouble. To jeden z sekretów na dziś. But the point is, sometimes you don't need to listen because what you listen to is not the words. What you listen to is like the underlying feeling. Więc tak naprawdę o to chodzi, że nie zawsze musicie słuchać słów, bo chodzi o to poczucie, które przemawia przez te słowa. You listen to the peace. Słuchacie pokoju. You listen to the kindness. Dobroci. And you learn sometimes more by listening to those things than you learn from listening to the words. I przez te właśnie uczucia można zrozumieć więcej niż przez same słowa. And as you listen to those things, you feel really relaxed and really at ease as a consequence. Słuchając do tego, możecie odnieść wrażenie takiego relaksacji i spokoju. Sometimes in our monastery in Perth, in Australia, czasem w naszym zakonie w Australii, w Perth, I sit in a little kuti. You know the word kuti? Kuti is like a hut in the forest. Yeah, I sit in my little hut in the forest. Czasem siedzę w kuti, czyli to jest taka chatka mała dla mnichów. I have a really big hut. Miałem dużą chatkę. 7 square meters. 7 metrów kwadratowych. It's already too big, yeah? Już jest za dużo. Because the less you have, the less to clean. Im mniej masz, tym mniej do czyszczenia. So I think I'd rather have 5 square meters. Actually, I have 7, so it's a bit of luxury here. Więc jest to trochę luksus, bo Ajahn Brahm chyba ma 5. The real luxury is not the size of the hut. The real luxury is that it is in a very secluded place. So when I'm in my kuti, I can't see anyone else. Ale tak naprawdę prawdziwym luksusem nie jest to, jak duża ona jest, czy jak mała, ale to, że jest odosobniona. Nie ma tam ludzi. But sometimes when I sit in this little kuti, sometimes maybe I feel a bit restless or something isn't quite right. I czasem jak tam siedzę, to czuję się taki poruszony i nie wiem, że coś jest nie tak. So I look at the clock. Patrzę na zegar. And it says 6 p.m. I jest tam napisane, że jest 6. Actually now it says 7 already, but let's say it says 6 p.m., yeah? I jest napisane, że jest 6 po południu, czyli 8. And so I know now Ajahn Brahm is having a cup of tea here. Więc wiem, że teraz Ajahn Brahm pije herbatę. So I'm feeling a bit miserable here. O, więc źle się czuję. So I'm going to go and annoy Ajahn Brahm a little bit. Więc idę do Ajahna Brahma. And so I go to Ajahn Brahm and I kind of go in and he says, hello Brahmali. I say, hello Ajahn. Więc idziemy i się witamy. Hello Ajahn Brahmali, hello Ajahn Brahm. Ajahn Brahm is drinking tea. Piję herbatę. I sit down. Siadam obok niego. Make myself a cup of tea. Również robię sobie herbatę. Drink tea. Pijemy. Don't say a word. Nic nie mówimy. Ajahn Brahm just sits there. On tam po prostu siedzi. He sits like this, robe falling off. A jego szata spada powoli. It's very nice. Ajahn Brahm doesn't take himself seriously at all. I on tak naprawdę nie traktuje się. Just really relaxed. Jest bardzo spokojny. And when you sit next to Ajahn Brahm, it's like a powerhouse of peace and kindness. Jak się siada koło niego, jest taką ostoją spokoju. So when I finish my cup of tea, Więc jak kończę moją herbatę, I look just like Ajahn Brahm. wygląda dokładnie jak Ajahn Brahm. And I know, okay, enough. Now I can go already. I go back to my kuti and everything is okay. Więc już wiem, że to jest wystarczające i mogę wrócić do swojego. So this is the idea of the Sangha.
Yeah? To jest to założenie sangi. A Sangha is an example in the world of how we should live. If we see the Sangha, the power of the Sangha, is that when you see someone like that, you know that there's something powerful going on there. Więc o to właśnie w tym chodzi, że jak zobaczycie kogoś dobrze praktykującego, to wiecie, że o to właśnie w tym chodzi. If you see a noble person, if you see an enlightened person, an arahant, if you see that in the world, you can see the power of the Dhamma through the conduct of that person. Więc widząc kogoś oświeconego, arahanta, kogoś daleko na ścieżce, widzicie przez te osoby, przez ich zachowanie, jak działa Dhamma. And it opens your eyes I otwiera wam to oczy, that there is something more in the world. że jest coś więcej na świecie. There is not just the ordinary suffering of ordinary life. I nie ma tylko zwykłego cierpienia, zwykłego życia. Getting born, Rodzenie się, being a small child, bycie małym dzieckiem, going to school, working hard to get good grades. ciężka praca, żeby mieć dobre oceny. Your parents say, study harder, study harder. Rodzice mówiące, żeby się uczyć jeszcze. Because if you study hard, you can go to a good university. Wtedy możecie pójść do dobrego uniwersytetu. Then you go to a good university. Wam się to udaje. And they say, study harder, study harder. I mówią dokładnie to samo. And you can get a good job. Bo możecie dostać dobrą pracę. Then you get married. A później bierzecie się. What is it like to get married? I jakie to uczucie? Sometimes good, sometimes not so good. Różnie. Yeah, kind of unreliable. You think it's going to be great, it's never as good as you think it's going to be. Myślicie, że będzie super, ale różnie to będzie. Yeah, you are laughing because you know the truth of that. Niektórzy wiedzą, że jest. And then you go to job. I później idziecie do pracy. And they say, if you work really hard, you get promotion. I mówią wam to samo. Pracujecie ciężko, promocję. Then when you get the promotion, because it's promotion, you have to work even harder. I jak już dostaniecie tę promocję, to jeszcze ciężej się pracować. And life goes on like this. Then you have 2.5 children. I później życie kontynuujecie, macie 2,5 dziecka. 1.5 car. 1,5 samochodu. 2.5 dogs. So many dogs in Poland. Dogs everywhere. Because two dogs per family. Yeah. 2,5 psa. Macie bardzo dużo psów. And then eventually you work and work and work. You become a pensioner. I po tej dobrej pracy w końcu stajecie się, idziecie na emeryturę. And then you spend your days playing bridge. I gracie w bridge. Traveling to the Canary Islands occasionally. A czasem może na Kanary się uda. And then I wtedy you die. Umieracie. And then you think, why? I się zastanawiacie dlaczego. What on earth was this all about? O co tym wszystkim chodziło? I was just following along everyone else, thinking that there was a purpose. Podążałem za tym, co wszyscy mówią. Myślałem, że w tym jest cel. And you understand, nobody knew what they were doing. I tak naprawdę zrozumiecie wtedy dopiero, że nikt nie wiedział, co się dzieje. Everyone was blind. Wszyscy byli ślepi. And you were following along like a sheep. I podążaliście za tymi ślepcami jak owce. That's the reality. This is what life sometimes is like. Niestety tak to jest z życiem czasem. And then comes an arahant into your life. Wtedy czasem może przyjść arahant. And you see through the conduct that something more profound is possible in this world. Przez jego zachowanie możecie zobaczyć, że coś bardziej możliwe jest w życiu. You see the peace. Widzicie pokój, You see the love. miłość, You see the compassion. współczucie, You see the safety. bezpieczeństwo. You see all of these wonderful qualities and you know that you also want those qualities. Widzicie te wszystkie jego cudowne cechy i wiecie, że też chcecie takie mieć. They become a beacon of hope in the world. Chcecie być takim promieniem światła w życiu, na świecie. And so this is what we are trying to establish here in Poland. Więc coś takiego próbujemy ustanowić tutaj właśnie w Polsce. Wouldn't that be great if we could have some areas, noble people in Poland? Czyli nie byłoby to coś cudownego, gdybyśmy mogli mieć takich ariów, czyli szlachetnych ludzi w Polsce. That is when we have the real Dhamma, that is when everything comes alive, that is when all of these possibilities, the happiness, the joy, all of the good things become possible also right here in the Poland and the rest of Europe. Wtedy właśnie te wszystkie dobre rzeczy będą mogły się tutaj urealnić w Polsce i w reszcie Europy. So this is the kind of
vision that we're having. This is the purpose of trying to establish something here. Is trying to do something really, really powerful and really important, something that touches the very meaning of life itself. Czyli taka jest nasza wizja i dlatego chcemy tutaj ustanowić ten zakon, żeby stworzyć coś wartościowego, coś silnego w Polsce. Okay, that is all I have to say. So I hope that is sufficient. So we'll stop there. To wszystko, co chciałem powiedzieć. Dziękuję. Very good. And the question Do. Well done. Should I take the third microphone? I think it's No, we can share here. Yeah. So now we're going to do some questions and answers. So we can just share the microphone now. Sure, but do they need it there? They need it because they're going to ask questions in the microphone. Yeah, which is nice. To teraz czas na pytania. So please feel free to ask. Stupid questions are okay. Yeah. Pytania też są okej. Stupid questions are the question everyone wants to ask, but no one dares to ask. That's the stupid question here. So usually it's a good question here. Czyli to są dobre pytania, te, które wszyscy boją się zadać, ale chcą to zrobić. So, who's in charge of questions? Kto tym dowodzi? Kama, are you in charge of questions? Yeah? You can be master questions. Okay. Zapraszam. Just some chance. There's the bottom. You can talk a bit. Hello, monks. Hello. Okay, thank you for doing what you're doing. My question would be, how do you think the teachings of Buddha about how human mind works work with knowledge from the modern psychology about how the human mind works? Are they going together well, or are some parts, in modern psychology, like more precise about something than what Buddha was saying? Thank you. Translate first. Więc pytanie odnosi się do tego, jak buddyzm i tutaj zachodnia nasza psychologia się odnajdują, jak się łączą. Czy są jakieś podobieństwa, różnice i gdzie one są? Okay, I can start with that, and then Ajahna Brahmalego can give you the right answer. With the modern psychology, my view is that don't trust it too much. Moje podejście do psychologii jest takie, żeby nie ufać jej zbyt bardzo. For example, sometimes people say that they come to us, they have this idea that they have this strong personality view. Czasem przychodzą do nas ludzie i mówią, że mają takie silne poczucie własnej osobowości. The personality view is really, this is who I am. And they cling into that very strongly. I to jest takie poczucie, że to właśnie jest kim jestem i tego się tak trzymają. And you go and talk about this is God, this is who I am, this is how my life is, this is how I was grown up. I mówią, że taki właśnie jestem, tak się wychowałem, tak dorastałem. And you go and talk to a psychologist about it, and then she listens to you, and then you sort of enforce that view in your mind. I rozmawiasz o tym właśnie z psychologiem i tak wgłębiasz sobie to poczucie takie w swój umysł. And what you're actually doing is you are creating more suffering for yourself instead of letting it go. I tak naprawdę co robicie, to tworzycie więcej cierpienia zamiast puszczać. Sure, we're not against modern psychology. If you need to see a psychologist, you need to take your medication, of course you should. I nie chodzi o to, że jesteśmy przeciwko. Jeżeli chcecie iść do psychologa, jak najbardziej, jeżeli bierzecie swoje leki, to nie mamy zupełnie nic przeciwko temu. But quite often it's a very narrow view of the world. Ale bardzo często chodzi o to w tym, że jest to takie bardzo wąskie postrzeganie świata. In Buddhism, we have this idea that there is something behind us.
else, and that's what we call kamma. A w buddyzmie my wiemy, że jest coś jeszcze, jest to kamma. So it's not that you are something because of your childhood, because of your parents treated you a certain way, because you grew up here. It's not just that. Więc to, jacy jesteście, nie jest jedynie wynikiem tego, jak dorastaliście, jak wychowywali nas wasi rodzice. It's almost like I'm not sure if this expression works really well in Polish, but it's like you put the horse, you put the cart in front of the horse. To jest takie wyrażenie, jakbyście stawiali wóz przed koniem, jest takie powiedzenie. But so you have a story and you enforce that this is what the story is, and you melt the work, how should I say it? You make the story match the world. Więc tak, jest jakaś historia, którą tworzycie i sprawiacie, że ona staje się taka zgodna z rzeczywistością. But you don't actually know if the story is real, but in your mind it feels it is real. I know my story. I tak naprawdę nie wiecie, czy ona jest prawdziwa, ale w waszym umyśle macie takie poczucie, że znacie waszą historię. But you actually don't. You're making up stories. Ale tak naprawdę tak nie jest. Wy wytwarzacie te historie. When, for example, if you read these stories, there's interesting stories about children who remember their past lives. A jak czytacie niektóre historie, są takie ciekawe o dzieciach, które pamiętają swoje poprzednie wcielenia. A lot of times these children say that their personality was very similar on the previous lives, what they are. They were very similar what they are now on their previous lives. Więc często w tych historiach są wspomnienia dzieci, które mają osobowości, które są zgodne z tymi, które mają obecnie. So a lot of things in Buddhist idea, it actually comes from your previous lives. Więc w rozumieniu buddyjskim wiele rzeczy pochodzi po prostu z poprzednich żyć. But because you only remember this life, you make up that story to match who you are. Więc ze względu na to, że pamiętacie jedynie to wcielenie, spróbujecie tak to dopasować, żeby jakoś pasowało z waszą wizją świata. But sure, modern psychology it has its place in this world we live. Ale oczywiście współczesna psychologia również ma swoje miejsce na świecie. And now Ajahna Brahmalego can give it right. A teraz Ajahna Brahmalego, jak jest naprawdę. That's a very nice answer. Thank you so much for that. Dziękuję za twoją odpowiedź. I'm going to add a few points on my own. One of the points I would add is that, in certain things regarding certain mental illnesses that people may have, like anxiety or depression or whatever, sometimes modern psychology adds things that we don't find in Buddhism. Tak, jeżeli chodzi o współczesną psychologię, jak najbardziej ma swoje miejsce i czasem w niektórych schorzeniach, jak depresja czy niepokój, to jak najbardziej ma swoje miejsce. So if you have a real problem, sometimes you're better off going to a psychologist than going to the Dhamma, because the Dhamma doesn't have those detailed understanding of psychology. Yeah. Więc czasem, jeżeli jest taki prawdziwy problem, to warto się udać do psychologa, bo Dhamma nie ma takich detali tego, jak to faktycznie jest. But modern psychology is also very limited, like Ajahn Mudito says. Ale współczesna psychologia ma swoje limitacje, jak już wspomniał Ajahn Mudito. One of those limits is that it doesn't take into account rebirth. Jedną z nich jest to, że nie bierze pod uwagę poprzednich wcieleń. But another important limit is that modern psychology is only about kind of creating an average life. Ale kolejnym z nich jest to, że współczesna psychologia tworzy takie średnie życie. But the Dhamma is about creating real happiness, real contentment. It goes way, way, way beyond ordinary psychology. Ale w Dhammie chodzi o to, żeby stworzyć coś głębszego z prawdziwym szczęściem. And so I would say that they are modern psychology in some ways is complementary to the Dhamma, and in some ways it is also even opposed to the Dhamma in the ways that Ajahn Mudito just mentioned before. Więc w niektórych aspektach one się pokrywają, ale w niektórych są ze sobą sprzeczne. Tak już Ajahn Mudito wspomniał. Please come.
Hello. So this is a question connected to the previous one a bit. Say that there is a person who finds themselves in a very dark mental place and don't know like how to even begin to get out of it. What to start even with? Would you have any advice on that? Okej, więc pytanie odnosi się do tego, co było przed chwilą też zadane. Co w przypadku osoby, która jest w bardzo ciężkim stanie psychicznym i nie wie, co zrobić, od czego zacząć? Jak możecie doradzić, co zrobić w tym przypadku? It's hard to, and there's many ways how you get out of these deep states of depression, or when you really don't see there's any line in the end of the tunnel. Są różne sposoby na to, jak właśnie wyjść z tej głębokiej depresji, kiedy nie widzicie w ogóle światełka w tunelu. One of the problems is when you have depression, for example, it feels like it's never going to change. Jednym z problemów jest to, że jak macie depresję, to jest takie wyobrażenie, że to nigdy nie przyjdzie. So it's good to remind yourself, keep repeating, this too will change. Więc warto sobie przypominać i powtarzać, że to również się zmieni. Nothing in life, in the universe, is ever constant, always, never changing. Nic tak naprawdę we wszechświecie jest stałe i się nie zmienia. One thing you can do also, what Ajahn Brahmali also said about this question from last night, it was just how do you bring the Dhamma into your heart? I to jest to, o czym również Ajahn Brahmali mówił i jakie było pytanie na wczorajszej sesji. Jak wprowadzić Dhammę do swojego serca? It needs to feel something. You need to. It has a feeling tone. Ma mieć to takie poczucie bardziej niż umysłowe. So one example, we quite often teach about loving kindness, metta. Często mówimy o miłującej dobroci i metcie. And people often complain, I don't really feel it, or it doesn't seem to be working for me. I ludzie narzekają, mówią, że nic nie czują, nie działa to dla mnie. But keep repeating that. Keep trying to learn what it would feel in your life. How do I learn it, for example? Próbujcie sobie powtarzać, jak to poczuć, jak poczuć to w swoim życiu. And one really good thing is that if you are depressed, for example, go and help somebody else. I jednym ze sposobów na to jest, jeżeli macie taką depresję, to spróbujcie pójść i pomóc komuś. When you're helping others, you get out of that own mind state a little bit. Robiąc to, możecie wyjść z takiego nastawienia umysłowego, chociaż troszeczkę. And that's how you learn metta, for example, in action, you're actually practicing it. I w taki sposób właśnie prawdziwie doświadczacie metty, miłującej dobroci poprzez praktykę. I think I'll let Ajahn Brahmali continue from here, just to give a few other good, nice points. I Ajahn Brahmali. Okay, good enough. Szybko, okay. Stay with us and you'll be fine. Zostańcie z nami, wszystko będzie dobrze. Please. Yeah. Dobrze. Okay. Ja bym może zadała po polsku pytanie, dobrze? Turn it off, I think. Więc ja chciałam zapytać, trochę niezwiązane z wykładem, ale chciałam zapytać, ponieważ na przykład w chrześcijaństwie są takie motywy jak jakieś duchy, opętanie, jest to często w filmach też tak często pokazywane. No i chciałam zapytać, jak to jest w buddyzmie, bo tam jest też taka dość szeroka kosmologia i czy tam też są takie zjawiska, czy to w ogóle tego nie ma, czy jak to wygląda? Dziękuję. Okay, so the question is about Buddhism cosmology, about ghosts and supernatural activities. Does it exist in Buddhism? How does it work? Okay. Yes, it exists. It's true. Tak, to prawda. And Ajahn Brahmali can tell us about the cosmology. Ajahn Brahmali chętnie nam opowie o kosmologii.
Okay, so you know, this is actually directly from the word the Buddha. You know, the Buddha said there are ghosts. Yeah. Tak, Buddha mówił, że duchy istnieją. And if the Buddha says there's ghosts, what more do you need? I czego więcej chcecie, jeżeli Buddha tak mówi? I take the word the Buddha really seriously. Ja traktuję serio słowa Buddy. And it's not just the Buddha, but this is a very common thing in the world. People seeing all kinds of visions, all kinds of beings. Yeah. I nie chodzi tutaj tylko o Buddę, różni ludzie również to potwierdzają. Have you seen any ghosts? Czy wy widzieliście jakieś duchy? Yes, people say yes. Okay, great. What about the one who asked the question? Have you ever seen any ghosts then? Czy osoba zadaje zapytanie? Okay, but many people have, and sometimes people are afraid of ghosts. Niektórzy się boją duchów. But instead of being afraid of ghosts, you should say, please ghost, come, I want to see you. Yeah? Ale możecie po prostu zaprosić ducha do siebie. Because one of the remarkable things is that if you see a ghost, it opens up your vision of the world. It gives you access to that larger reality. I jak zaprosicie tego ducha, a wtedy da wam to dostęp do takiego szerszego pojmowania świata. You lose your skepticism a little bit. Trochę wasz sceptycyzm opadł. I think it's kind of terrible. Sometimes we are so dismissive of other people's experiences. To jest straszne moim zdaniem, że tak odrzucamy to, co ludzie inni myślą. Someone says it's in a ghost, and I don't believe a word of it. Tak, jak ktoś mówi, że widział ducha, a my w ogóle mu nie wierzymy. It's true, isn't it? That's how often we are. To straszne, jacy jesteśmy. But actually, the reality is that there are many things in the world that are fundamentally not explained in the kind of modern worldview. Ale tak naprawdę jest wiele zjawisk na świecie, które nie są wytłumaczalne przez naukę. I think we would do very well to open our minds a little bit. I myślę, że byłoby cudownie, jakbyśmy mogli trochę otworzyć swoje umysły na to. If you look at modern science and modern philosophy and the way we look at the world, we are not really able to explain even the mind. We can't explain that. Jeżeli spojrzymy na współczesną naukę czy filozofię, tak naprawdę nie jesteśmy nawet w stanie wytłumaczyć, jak działa nasz umysł. We're talking about the physical world, and no one has really been able to explain how the mind or consciousness arises out of physical phenomena. Więc patrzymy na umysł i tak naprawdę nie wiemy, jak on powstaje z zjawisk. It's a great weakness of the modern worldview. Jest to taka słabość współczesnego świata. But things are changing. Ale rzeczy się zmieniają. There are more and more philosophers, physicists, neuroscientists who are moving away from that completely physical view of the world. Jest coraz więcej naukowców we współczesnym świecie, którzy odchodzą od takiego typowo fizycznego pojmowania, materialnego pojmowania świata. The mind is coming back again into science, into philosophy. It has always been there in religion or spirituality. It's also coming back into the hard sciences of the world. Więc umysł tak naprawdę powraca dopiero do tych takich twardych nauk na świecie. On zawsze był w naukach duchowych, natomiast wraca do nauk. And once you start to gain a better understanding of what the mind is, then it opens up the door for all kinds of phenomena like ghosts, like spirits, like devas, yeah, gods, all these kind of things. It opens up that door because of the mind that has an existence of its own, and that has consequences. Więc jak otwieramy się na umysł, tak naprawdę dostrzegamy, że te zjawiska jak duchy czy dewy są po prostu możliwe. So once you have the mind and you have an idea, and the idea of rebirth becomes possible. Więc przyjmując umysł, tak naprawdę widzimy, że zasada ponownej rodzi jest możliwa. And if rebirth is possible in the human realm, then why should not rebirth also be possible in other realms? Więc jeżeli w naszym świecie jest to możliwe, dlaczego w innych światach miałoby to nie być możliwe? And right there you have Buddhist cosmology. I tutaj jest właśnie buddyjska kosmologia. You happy with that? Czy jest to w porządku odpowiedź? Tak, dziękuję bardzo. W sumie bardziej chodzi o to, czy powinniśmy się tego obawiać. W sensie, to jest niestraszne, jak to tak nie mówiła. Okay, so the question was more about should we be afraid of that as it's shown in the movies, not it doesn't exist or not.
Well, let me ask you this way. If you were a ghost, should we be afraid of you? Więc zadajmy sobie pytanie, jakbyś ty była duchem, czy powinniśmy się ciebie bać? If you are attached to a place, for example, and you have a strong attachment to that, you're gonna be lingering in that place, and basically you are a ghost when you die and you have that rebirth. Więc jak jesteś w jakimś miejscu, jesteś do niego przywiązana, po prostu będziesz gdzieś tam w tym miejscu zostawać. Też będziesz się tam pojawiać. So it's still you there. Więc one wciąż tam są. It is your stream of consciousness which is hanging around in that place. Jesteś tutaj, jest to twój strumień świadomości, który jest w tym miejscu. So again, should we be afraid of you? Więc raz jeszcze, czy powinniśmy się ciebie obawiać? No, you know, like this. I don't think so. I'm afraid. Yeah. Looking safe, yeah. Yeah, you look very safe. Yeah, you're right. That's Brahmali. You don't look very fearless. Nie wydajesz się niebezpieczny. But the thing is, of course, in Buddhist cosmology, all of these things exist. But you know what's the interesting thing? Like, I'm not sure this is actually a question to Ajahn Brahmali. I shouldn't be asking a question, but I have a question for you. Okej, więc jest tak, jest coś, co zadam teraz pytanie Ajahnowi Brahmali. We have a lot of we have books, for example, about near-death experiences, and people leave their body. Is that a ghost which leaves on that moment when they leave the body? Okej, więc są książki o tych wydarzeniach, które są blisko śmierci. Czy to jest duch, który wychodzi? You want to answer that question? I don't know. I know it is honestly. So it depends on what we mean by ghost, Yeah, right? exactly. Yeah. Więc zależy to od naszej definicji ducha. So what is leaving the body when you have a near-death experience? Więc co wychodzi tak naprawdę z ciała przy tych wydarzeniach, które są blisko śmierci? Is a copy of this body. Czy to jest kopia tego ciała? It has the same shape as this body. It has the limbs, the faculties, all those things. Wygląda dokładnie tak jak ciało. Yeah, so but that is not necessarily the same thing as a ghost, because a ghost is a particular kind of rebirth. So one thing is the near-death experience when you emerge from the physical body. Another thing is the rebirth as a ghost. Więc tak, nie do końca to o to chodzi. Jest z jednej strony duch, z jednej kopia tego ciała. Once you get reborn as a ghost, you get the big tummy, but small mouth. Sorry? Once you get reborn as a ghost, big tummy, small mouth. Okej, więc jak się odrodzi jego duch, macie duży brzuch i małe usta. Yeah, so you're always hungry, but cannot eat very much because mouth is so small. Więc jesteście zawsze głodni, ale wasze usta są małe. Dukkha. Więc jest to cierpienie ducha. What do you think? I think yes. There's other kinds of ghosts as well. I think. Więc myślimy, że są jeszcze inne rodzaje duchów. But so there's interesting things in Buddhist cosmology, and we cannot put our finger. This is exactly what it means. Is it what's a ghost, and where is this rebirth process, how it works. Więc ciężko tak naprawdę powiedzieć, czy są te duchy, gdzie jest ten proces odrodzin. But it is interesting why I brought this up, why I asked this question, is to sort of like, we have a lot of books about near-death experiences, for example. Ale tak chciałem o tym porozmawiać, bo mamy dużo książek o tych właśnie wydarzeniach blisko śmierci. And that when that near-death experience happens, when that mind is starting to leave the body, is exactly what Ajahn Brahmalego is saying. It takes the shape. It's a mind-made body, but it looks like you. A więc jak umysł wychodzi z ciała, on wygląda tak samo, jak wygląda wasze ciało. And it's limitless. It can go through space, and it is almost like a ghost. Ale nie ma limitów, może poruszać się gdziekolwiek, jest prawie jak duch. So there's all kind of interesting books. So find those books, and afterwards. Brahmalego just reminded there is a book. Is there a Polish book translated? I did that. Yeah. Ajahn Brahmalego, just a hint. There was a great book. What did you do? Book club in our Buddhist Society of West Australia. We have a book club, and Ajahn Brahmalego just did a teaching about this book called After. Bruce Grace. Więc jest taka książka o tytule After, napisana przez Bruce'a Graysona i
jest klub książki i Ajahn Brahmali opowiada właśnie na tej książce. Następne pytanie. Zatem ostatnio, gdy u nas zadałem pytanie, jaka jest ulubiona jego sutta i dlaczego. To chciałem bardzo to zapytać, jaka sutta wywarła na Was największe wrażenie? Okay, so when I met Ajahn Saro, I asked him about his favorite sutta, and I would like to ask the same question to you. Which sutta made the biggest impression on you? Favorite sutta? Easy question for you. My favorite sutta. Who did you ask before, did you say? Ajahn Saro. Ajahn Saro, his favorite sutta. Okay. So there are... Every sutta is my favorite sutta. Każda sutta jest moją ulubioną. But that's kind of coming out. Yes, I'm not going to be happy with that answer, so I'm going to give a different answer as well there. Ale może nie być to satysfakcjonująca odpowiedź, więc zamieniam. I think my favorite sutta, I think if I'm going to choose one, is the Mahaparinibbana Sutta. Więc jakbym miał wybrać jedną, to jest Mahaparinibbana Sutta. Mahaparinibbana Sutta. The great sutta of the Buddha's passing away. O śmierci Buddy. Because it's a long sutta where you see kind of the life of the Buddha in many stages. Więc opowiada ona o różnych etapach życia Buddy. And it has lots of different teachings. Many teachings that are very valuable for us now because the Buddha tells us how we should live in the future. Więc mówi ona o tym, jak powinniśmy żyć w przyszłości. The only problem is that the Mahaparinibbana Sutta is not really a sutta. Więc jedyny problem jest to, że ta sutta nie jest tak naprawdę suttą. It's more like a story. Bardziej jak historia. So still, I think that is what I would say is maybe my favorite sutta. Ale wciąż wybrałbym ją jako moją ulubioną. What did Ajahn Saro say? I co Ajahn Saro powiedział? To samo. The same. The same? Really? That's very interesting, isn't it? Yeah, that's fascinating. Bardzo interesujące. Yeah, I should select the same. The same. Okay, that's really interesting. So thank you for that. Yeah. There was a lady in the back there was trying to come up. Maybe give her a chance. So yeah. Okay, so I'd like to ask you: is there any way that you would say that artificial intelligence could good Buddhists embrace it? What good things could come out of it? Because I can see that many young people, especially, embrace it. They take it very willingly. And what can good come out of it? Thank you. Okej, więc pytanie jest o to, jak buddyści mogą przyjąć sztuczną inteligencję, jak jej używać, w jaki sposób dobry użyteczny. Okay. All right. So I'm a great expert in artificial intelligence. Odpowiem jako ekspert sztucznej inteligencji. So that's kind of dicey. You're a Buddhist monk. People ask you about something. But anyway, I'll give an answer. Give a shot. Okej, no to dziwne, ale odpowiem jako ekspert. So these days, when people talk about artificial intelligence, usually they talk about the large language models. Zazwyczaj, jeżeli mówimy o tym, o sztucznej inteligencji, odnosimy się do dużych modeli językowych. ChatGPT and this kind of stuff. ChatGPT na przykład. And to be honest, I'm not particularly keen on those kind of artificial intelligence. Tak naprawdę nie jestem za bardzo za nimi. It can be helpful maybe in certain ways if you use it wisely, but it's very easy for these things to be misleading and be used in wrong ways. Więc czasem mogą być użyteczne, ale tak naprawdę często mogą też być zwodzące w swoich odpowiedziach. Yes, use it in a wise way, or write your own essay and ask ChatGPT to check it or something like that. Maybe the best. Maybe that's a good way of doing it. Więc jeżeli chcecie sprawdzić swój napisany esej, to może być dobra aplikacja do tego. So I just heard a study recently that people who use ChatGPT and these kind of things too much, they become more stupid very quickly. Czyli ostatnio czytałem takie badania o tym, że ludzie, którzy używają zbyt dużo ChatGPT, stają się głupi.
You lose your ability to write properly. It doesn't take long before you lose this ability. So. Więc tracicie niektóre umiejętności, jak umiejętność dobrego pisania. But artificial intelligence is much more than the large language models. Ale tak naprawdę sztuczna inteligencja ma więcej do zaoferowania? Artificial intelligence can be used, for example, also in medical science. Może być użyta w naukach medycznych. And they already say that some of the diagnosis of artificial intelligence is better than the vast majority of doctors. Więc niektórzy już to mówią, że diagnozy dawane przez sztuczną inteligencję bywają lepsze niż te dawane przez doktorów. That's a good way, I think, of using it. Więc to jest dobry sposób na jej wykorzystanie. So there are good ways and there are bad ways of using it. Now, one of the very interesting things is, when you hear about artificial intelligence, you hear some people say that once you reach a certain level, it can become very dangerous. Są niektórzy ludzie, którzy mówią, że jeżeli ta sztuczna inteligencja osiągnie jakiś już ten poziom, może stać się to niebezpieczne. Will it destroy the world? Some people say it will destroy the world. Niektórzy mówią, że nawet może zniszczyć świat. So what should we do about that? Co z tym zrobić? If you're a Buddhist, what should you do about that? Jako buddyści, co powinniście z tym zrobić? What is the way out? Jaki jest sposób, żeby znaleźć rozwiązanie? And the way out is the following. Jest on następujący. I have an answer for everything. Mogę odpowiedzieć na wszystko. This is the conceit of a monk. After a while, you sit so many times behind table answering more questions, you think you know everything. Jest taka duma mnicha, który myśli, że wie wszystko. That's what I think right now. Tak właśnie myślę obecnie. So the answer is, to me, is that it is uncertain. We don't know what's going to happen. A moją odpowiedzią jest to, że tak naprawdę jest to niewiadome. Nie wiadomo, co się wydarzy. Just like it is uncertain about what's happening with the war in Ukraine. What's going to happen with that one? We don't know. Tak samo jak z wojną na Ukrainie. Nie wiemy, co się w niej wydarzy. Because as climate change is uncertain, what's going to happen with climate change? Tak samo ze zmianami klimatycznymi. What's going to happen in the Middle East with all the wars going on there? Na Bliskim Wschodzie. Is there going to be a third world war? Czy będzie trzecia wojna światowa? What do you think? Jakie jest wasze zdanie? Maybe. We don't know. You don't know what's going to happen. And to me, that is the real lesson. The real lesson of life is the uncertainty, the unreliability. We don't know what's going to happen. Whether it is climate change, whether it is wars, whether it is we're going to have enough to eat for the humanity, whether there's going to be many refugees, or artificial intelligence. It falls into the same category of anicca, of uncertainty, of unreliability. That is the real problem. I tak naprawdę wszystko to, o czym możemy myśleć, wszystkie te problemy tak naprawdę sprowadzają się do jednego, do anicci, czyli do takiej nieprzewidywalności. Nie wiemy, co się wydarzy, wszystko jest zmienne. And so for me, the real upshot of all of these things, including artificial intelligence, is the importance of the spiritual practice, because the world is always going to be unreliable and uncertain. Więc to tylko podkreśla, jak istotna jest nauka duchowa, bo wszystko inne będzie nieprzewidywalne w tym życiu. So forget about artificial intelligence, get to the spiritual path. Więc zapomnijcie o sztucznej inteligencji i skupcie się na nauce duchowej. That's what I say. To jest moje zdanie. Okay, now we're going to get the answer from over here. Ajahna Mudito. So, what do you think is going to happen when artificial intelligence becomes truly intelligence? Więc jakie jest wasze zdanie? Co się stanie, jeżeli sztuczna inteligencja tak naprawdę stanie się już inteligentna? There's really like a proper intelligence rising. It's conscious. What do you think it's going to do? Jak stanie się świadoma, co wtedy zrobi? If it's really intelligence, czy to jest prawdziwa inteligencja? It's going to turn itself off. Wtedy się może wyłączyć. That's the Buddhist answer. To jest buddyjska odpowiedź. You know why it's going to do that? Because it just sees everything as suffering. Bo tak naprawdę dostrzeże, że wszystko jest cierpieniem. Why would it want to exist? If it's truly intelligent, it just has to turn itself off. Więc dlaczego miałaby chcieć istnieć? Jeżeli wszystko jest cierpieniem, to po prostu siebie wyłączy. Do you agree? Czy się zgadzasz? But is there a difference between intelligence and wisdom? Teraz różnica pomiędzy inteligencją i mądrością. Perhaps. I mean, especially these days, but we're talking about the future. Who knows? It might truly become wise. Kto wie, co będzie w przyszłości, może wtedy naprawdę stanie się mądra, nie tylko inteligentna. But the thing is, the question was about positive uses of AI.
Pytanie było o pozytywne użycia AI. So sure, with these LLMs, with the large language models, we could probably get the parameters really so that it actually starts giving us good answers. Więc tak, można mniej więcej to tak dopasować, żeby zaczęła nam dawać dobre odpowiedzi. So we have to put the parameters, so only give me answers directly from the suttas. Na przykład, jeżeli zadajemy pytanie o buddyzm, to musimy ją tak dopasować, żeby dawała nam odpowiedzi tylko z sut. And we only want to have these prescriptions from Ajahna Brahmalego. I żeby dawała tylko wskazówki z nauk Ajahna Brahmalego. And Ajahna Mudito stops. And all the translations have to be done by Ajahna Brahmali only. Żeby wszystkie tłumaczenia były robione tylko przez Ajahna Brahmalego. And then, when you have those parameters, you can really trust them. I think it's giving me right answers. I jeżeli przyjmiecie wszystkie te wskazówki, to może wtedy da wam dobrą odpowiedź. But at the moment, honestly, it's rubbish. Ale tak naprawdę w tym momencie nie warto jej ufać. So that's the positive, perhaps, something positive will come out of it, and that was the question. So, strictly speaking, sure, there is limited uses of positive uses for it as well. Więc tak naprawdę jest bardzo mało, bardzo limitowane są jakieś pozytywne zastosowania tego teraz. Chciałam zapytać, kiedy powstanie klasztor w Polsce, to czy będzie jakaś granica wieku górna do wyświęcenia dla kobiet? Okay, so the question is about the age limit for nuns to be ordained in Poland when the monastery is established. Is there going to be an age limit for the nuns? You have to talk to the nuns. Musisz porozmawiać z mniszkami. Some monasteries, they do set up age limits. Niektóre zakony robią ten limit wiekowy. Strictly speaking, when you come in, if you look at the rules of the monastics, there is no age limit. And at the time of the Buddha, there was some monks were dead when they were 120 years old. Więc tak naprawdę to, co mówił Buddha, to tam nie ma żadnych zapisanych limitów wieku. Niektórzy mnisi w czasach Buddy stawali się mnichami nawet jak mieli 120 lat. But honestly, it takes a long time to train to become a monk or nun. It takes a long time. Ale tak naprawdę zajmuje to po prostu bardzo dużo czasu, żeby wytrenować kogoś, żeby stał się mnichem lub mniszką. And Don't you say don't wait? Yeah, don't wait until I'm yes, that's what I'm getting there. Nie warto czekać. But the thing is, monastic community, we really we have to take care of each other. I w tej społeczności monastycznej my musimy po prostu dbać o siebie. So if we were to have a lot of just old people in the monastery, who's taking care of us? Więc jeżeli będziemy mieli po prostu bardzo dużo starszych osób w zakonie, kto będzie się zajmował nami? I was just with my at mom and dad's place, and my dad honestly is really sick, and I had to change his diapers and take him into the shower, and it's a lot of work. Ostatnio byłem z wizytą mojego ojca, który jest już bardzo stary i musiałem mu zmienić pieluchy, pomagać mu z kąpaniem się i to jest naprawdę bardzo dużo pracy. So if monastery were to consist of a lot of old people and very, very young people, it just doesn't work. Więc jeżeli w zakonie miałoby być dużo starszych ludzi i mało młodszych, to nie będzie tak naprawdę to dobrze działać. So, sure, we don't have an age limit, but we're trying to encourage young people to come to monastery as much as possible. Więc tak naprawdę nie będzie tego limitu wiekowego, ale zachęcamy ludzi, żeby wstępowali do zakonu wcześniej. So, the reality is we have to give the first priority for the young people. Więc tak naprawdę w rzeczywistości dajemy priorytet ludziom młodszym. But no, strictly speaking, there is no age limit, but you don't wait. If you have the inclination, try to do it.
Więc tak, nie ma tego limitu wieku, ale jak masz inklinację, jeżeli chcesz to zrobić, to po prostu wstąp do zakonu. And if it's not possible, if you don't have the place, and if you, unfortunately, you find yourself to be too old, try to position yourself so you are at least close to the community. A jeżeli zobaczysz, że jesteś już starsza, spróbuj się po prostu umiejscowić gdzieś blisko tej społeczności. But I don't think you look that old. Maybe you're 35, 40, so I think Ale nie wyglądasz za starą, po prostu. Zapraszam. Musimy kończyć. Czy ktoś by chciał zadać ostatnie pytanie, ponieważ kończymy się czas? Am I talking about the last questions? Last questions? Okay. Do 20, tak? No, no, please. We can take both. Both is okay. Yeah. Mogą być obie osoby. Mamy jeszcze sporo czasu. Dobra. We keep them short. Actually saying we still have lots of time. May I ask about vision in meditation? Pytanie jest o wizję w medytacji. Vision. Vision. Vision in meditation. What can you specify a bit more? Czy możesz troszkę uszczegółowić? For example, I see some places. One time I saw Buddhist monks, chant Buddhist monks. This one? No, and it was amazing experience because I feel metta. It was once time, but I see faces. Czyli jeszcze raz pytanie są wizje różnych twarzy, czy mnichów buddyjskich w trakcie medytacji. Nie. Nie, o twarzy, po prostu, nie mnichów buddyjskich. Okej, pytanie o twarze. Faces. So there's all kind of wonderful things can happen when you're meditating. Mogą się różne cudowne rzeczy zdarzyć, kiedy medytujesz. And especially when you are sort of you're starting as a meditator, there's all kind of weird and wonderful things happen. W szczególności kiedy zaczynasz, tak naprawdę jest dużo cudownych, dziwnych rzeczy, które mogą się wydarzyć. Fortunately, they disappear. Fortunately. They will disappear. Or unfortunately? Fortunately. Unfortunately. I don't have those fusions anymore. Niestety, ale one znikną. So what I'm trying to say that look, enjoy while you have them. You know, don't make too much of it. Don't try to intelligent. Try to think there's something special. They just come as its natural cause of meditation. Okej, więc doceń to, spróbuj czerpać z tego radość, ale nie próbuj doszukiwać się tam jakiegoś przygotowania. So enjoy while you have it, having them. Don't be afraid of them, but don't think that don't own them. That's what I'm trying to say. Więc spróbuj je docenić. Tak jak mówię, nie doszukiwać się głębszego dna, ale i też nie próbować ich zawładnąć. And it will change. Something else will replace it, and so it'll be just fine. We hear these kind of questions quite often, actually. Więc nie ma się czego bać, to po prostu minie. Usually these things don't have any particular meaning. Zazwyczaj te rzeczy nie mają tak naprawdę żadnego szczególnego znaczenia. The mind, once you become a little bit peaceful, the mind is also becomes more powerful and it creates all these kind of things. Tak naprawdę jak stajecie się trochę bardziej uspokojeni, umysł po prostu wytwarza ci różne dziwne rzeczy. It could be related to past life, or it could just be a creation of the mind. Mogą one być związane z poprzednim życiem, ale mogą być po prostu wytworem umysłu. But really, what you want to do is you want to go beyond that. It's too complex. You want to simplify it more. So this is just a temporary thing. Allow it to be, but then carry on with the meditation to go deeper, and then these things will eventually disappear, and you get more profound meditation as a consequence. Okej, więc spróbuj przez to przejść. Te rzeczy po jakimś czasie miną i ta medytacja stanie się głębsza. I want to ask reincarnation. How many times I can rebirth, and if I know I'm old soul and go to level up
my way on the earth is end. Is possible? Więc pytanie jest o to, ile razy można się wyrodzić, jeżeli dobrze zrozumiałem, i wiem, że jestem taką starą duszą. I tak, to właśnie jest pytanie, o to, ile razy można się wyrodzić. Once you start really understanding the Buddhist idea like this, if there is one rebirth, it has to be unlimited amount of past lives. Jedną rzeczą, którą warto zrozumieć, jeżeli już widzicie, że istnieje ponowne narodzenie, to musi być ich niezliczona ilość. So there is no, you cannot see the end of rebirths. It's unfathomable. Jest w ogóle nie do pojęcia ta ilość, jest ich niezliczona ilość. And no, we don't go up like in a ladder or stepping on steps. We go up and up and up, and you get a higher consciousness, higher awareness. It doesn't work that way either. I to nie jest tak, że idziemy jakoś w górę na tej ścieżce i nasza świadomość staje się wyższa. Tak nie działa. Everything is still unreliable. Wszystko jest nieprzewidywalne, ciężko dać ten sens. Hopefully there is certain things to learn in this life, but because there's just so many unlimited amount of rebirths. Miejmy nadzieję, że czegoś się nauczyć w tym życiu, ale jest, biorąc pod uwagę, że jest tak niezliczona ilość ponownych rodzin. So you cannot really learn something and then expect that you'll just have this higher consciousness forever. Więc można się czegoś nauczyć, ale nie można spodziewać się, że ta wyższa świadomość pozostanie z nami na zawsze. So the best way, the ultimate best way is not to try to learn that kind of things, but completely just disappear out of this samsara, out of this cycle of birth and death. Więc najlepszym sposobem jest po prostu nie czegoś się nauczyć, tylko po prostu kompletnie zniknąć z samsary, z tego cyklu narodzin. Excellent. So yes, you learn certain things in this lifetime, sure, and it will follow with you to the next rebirth. But it's a limited amount. Więc tak, czegoś się nauczysz i będzie to za to szło do kolejnych żyć, ale jest to limitowane. So now Ajahna Brahmali is going to compliment you and say nice things about this place that we've been here, and so you feel good about it and you want to keep coming here. So here we go, Ajahna Brahmali, please compliment us. Nice of you. Okej, to teraz Ajahna Brahmali da komplementy wszystkich tutaj zgromadzonych. Okay, so I will compliment everyone. Thank you for coming. It's wonderful always to be here. We've been here before. Please keep connected with the Early Buddhist Society here in Poland. Keep listening the good teachings, try to follow whoever teacher you find inspired. And we're always so happy to be here in Poland and see happy people, beautiful faces who are interested in Dhamma. Więc dziękuję bardzo, bardzo się cieszę, że mogliśmy tutaj być. Słuchajcie dalej swoich nauczycieli. Zapraszamy też do Pensu i miło Was było widzieć. Okay, I just wanted to repeat what Ajahn Mudito said. It's very nice to be here again in Kraków, and we want to wish you all the very best on the Buddhist path, and may you prosper and go a long way in this practice. And is it nice to do a little blessing at the very end? Is that nice? Yeah? So we'll give you a quick, very short Buddhist blessing just to kind of, this is the end with that. Is there anything else that needs to be said? Come on. Yes, I want to say something. Yeah, okay, do you want to say first? Okay, yes. Yeah? Okay, so do the blessing first and then we can... Więc najpierw będzie jeszcze krótkie błogosławieństwo i później czekamy coś do powiem. Here we go, so this quick question. Ati me saranang yang Buddho me saranang varang te nasa chavate nasotite hotu sabada nati me saranang yang Dhammo me saranang varang etena sacava tena sotite hotu
sabada nati me sarananganya sango me saranang varang etena satava tena sotite potu sabada. Sadhu, sadhu, sadhu. Very good. Okay. Okay, come on, please. Now it's okay.